Zespołem, no. No. Cały czas jest. Już jest malutko ich, nie? Ale są. Wspomnienia? Wspomnień czar? A no, co 5 minut mam jakieś, ale z połem. Z połem. Szczególnie, że wiesz, ja jestem z Podlasia, więc z połem to była ważna rzecz. No, już coraz mniej. To już też może trzeba już zacząć dokumentować, bo wiesz, nie wiadomo jak długo jeszcze będą. Nie? Tak jakieś bazary właśnie, albo takie stragany, wiesz, gdzie masz żywność tak otwartą, sobie leży luzem. Ja no to długo jeszcze będzie, nie? No, tak jak byłaś dzisiaj na przykład na tej, na tak, hali. tak, no. tak. Wiadomo, czy takie coś jeszcze będzie długo, czy zaraz jakieś Zawsze wejdą, mam wiesz. takie wrażenie, że jeszcze będzie długo. No. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że Amelio. A to co? Zaczynamy? No. Cześć, ja jestem Artur, a to jest kanał o fotografii ulicznej. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku serii Point of View, a moim i waszym gościem jest Ela Kowalska. Hej! Dzisiaj ogólnie ostatnio mamy światowo. Wczoraj Norwegia, dzisiaj Francja. Czyli Francja. Tak, No tak, tak. pół Francja, pół Polska. Pół Francja, pół Polska. A jak się bardziej czujesz, Polką czy francuską już? Tak dziwnie bardzo było, bo wyszłam z samolotu i momentalnie w momencie, kiedy wyszłam z samolotu, zaczęłam myśleć po polsku. Okej. Także Czy cały czas masz te schematy chyba w głowie jednak, jakieś no, tam? chyba jednak cały czas Polską. Czyli po prostu zaczęło cię wszystko wkurzać od razu i stałaś się niemiła, tak? Tak, to może na co dzień. Czyli to jest cały czas w tobie, okej. To nieważne gdzie jesteś, w którym miejscu. Tak, na ale to świecie. nie tylko to, jest jeszcze pełno pozytywnych rzeczy. Okej. A te pozytywne są nudne. My wolimy te negatywne. Witamy w Polsce. Powiedz mi, tak już zaczniemy sobie od razu streetowo. Jak tam się przedstawia ta scena streetowa we Francji? Scena streetowa we Francji, ona jest taka... Naprawdę jest scena raczej różna. Szczególnie, że jest dużo ludzi, którzy robią street we Francji. Więc jest dużo różnych wizji, dużo różnych typów w ogóle zdjęć i tak dalej. Ale jednocześnie z drugiej strony jest dużo ludzi, którzy lubią reguły streetu i bardzo to widzą restrykcyjnie. Także prawda jest jedna, ale dużo ludzi w taki street bardzo uregulowany. Okej, bo ja wczoraj na przykład jak właśnie rozmawiałem z chłopakiem z Norwegii, to on powiedział, że tam są niepisane reguły u Norwegów, że na przykład każdy człowiek w Norwegii ma taką jakby swoją granicę postawioną dookoła, taką niewidzialną i ci streetowcy, ci norwescy streetowcy robią te zdjęcia z bardzo daleka. I on na przykład mówi, że jak obserwuje sobie chłopaków tutaj u nas na naszym polskim gruncie, czy tam dziewczyny, to że my tak podchodzimy blisko Polacy, nie mamy z tym problemu. A tam w ogóle ci Norwegowie są tacy, wow, to tak można? W ogóle to daje jakiś taki dystans, jakiś taki, wiesz, strefa komfortu, nie? Czy coś takiego istnieje we Francji też, czy nie? Czy można? We Francji to raczej jest tak, że prawie że odwrotnie, wiesz? Okej, I to nie jest z punktu widzenia osoby, która jest fotografowana, czyli raczej z punktu widzenia fotografa. Okej. Bo jest takie są reguły według tej części ludzi, którzy mają reguły, że trzeba tak robić, wiesz, że trzeba być bardzo blisko, że to jest tylko street. I najczęściej, bo robić tak zdjęcia cały czas to nie jest jednak najłatwiejsza kwestia, nie? Bo kadrować tak to nie jest najłatwiej. I najczęściej ludzie, którzy tak cały czas kadrują, no to nie jest to jakaś super praca, nie? To okej. Najczęściej nie wygląda to cały czas super, więc tak nie wiem, czy to jest najlepsza strategia, ale jest dużo ludzi, którzy uważają, że trzeba, że to jest taki praktycznie obowiązek. To jest prawdziwy street, nie? Tak, że to jest prawdziwy street, że trzeba komuś włożyć obiektyw praktycznie w nos Tak, i wtedy to jest to. i wtedy to jest to. Ja mam tak... Ja lubię wszystko robić. Także robię i to czasami. Ale jest też coś takiego, że jak wkładasz ten obiektyw pod nos,
to jest taki specyficzny wygląd i specyficzna ekspresja na twarzy. Tak. I w końcu to się robi nudne. Jasne. Także to takie trochę jest smutne, jeśli tak trzeba było tylko To robisz, cały nie, czas, oczywiście, no. oczywiście zamknąć siebie. A powiedz mi, jak w ogóle Francuzi podchodzą do fotografów ulicznych? Jakieś są mają pretensje, jak robisz im zdjęcia, czy? Zależy. 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 Jest dużo ludzi, którzy uważają, że nie masz prawa. Szczególnie, że ostatnio jest taka rządowa strona, która tłumaczy różne kwestie prawne tak ogólnie bardzo, nie? I podchodząc do kwestii prawnych że właśnie zdjęć, jest to tak ogólnie bardzo wytłumaczone i jak ktoś, kto nie wie, o czym mówi, czyta to, no to w ogóle dla niego jest napisane, że nie masz prawa. Nie masz prawa, okej. No i w ogóle to się tak rozpowszechniło i bardzo dużo ludzi myśli, że nie masz prawa. No i próbują to jakoś tam egzekwować na tym, że jak im robisz zdjęcie, to się zaczynają z tą kłócić, żeby skasowała, że nie masz prawa. Czasami tak. Czasami tak. Czasami tak. Czasami tak, czasami nawet się bardzo kłócą. Okej. Ostatnio mam coraz więcej ludzi, którzy też się kłócą, bo uważają, że nie mam prawa robić zdjęć ich własności prywatnej. Okej. To już w ogóle wchodzimy w absurd kompletny, bo to już nie wiem nawet o jakim oni prawie nie tak, myślą, bo to już nie jest jakieś ani nie wiesz. Ostatnio szłam ulicą i mięso było wyładowane z jakiegoś dużego pojazdu do... jak to się nazywa? Do sklepu czy? Do sklepu mięsnego. No. Takie bardzo duże kawałki, takie półkrowy. No. I miałam jakiś taki kadr, że chciałam zrobić to mięso i ludzi, którzy przychodzą i tak dalej. No i ludzie z mięsnego się zaczęli denerwować, bo jakim prawem ja to mięso robię zdjęcia tego mięsa. Bo to jest ich mięso, nie? W ogóle nie zrozumiałam o co to chodzi, no bo to jak już ktoś miałby prawa do tego mięsa, no to krowa. Nie? No, może przed śmiercią podpisała jakąś tam umowę. Właśnie to już było w ogóle absurdalne. Nie, ja też lubię robić dużo odbić i... Macie zauważyć. No i czasami też wychodzi mi ktoś ze sklepu i mówi, no ale... To moja proszę szyba, pani, to moja wystawa, to tak? moja wystawa, to moje rzeczy w tej wystawie. Okej. Aha. A to chyba w Polsce aż tak grubo nie jest w takim razie. Okej, jesteś od kiedy w Polsce? Od wczoraj? Od wczoraj. Od wczoraj. To już miałeś szansę pochodzić, wiem, że miałeś szansę Tak, pochodzić trochę pochodziłam, z ludźmi no. ze Streetwise Collective, czyli żeś wybrała odpowiednią grupę do oprowadzania po Warszawie. No najlepszy. Najlepszą. Także już zaczęłaś jakoś tą Warszawę poznawać i jak się czujesz tutaj teraz po tylu latach? Fajnie. Fajnie się czuję. To nie jest tak, że wszystko poznaję, bo się dużo zmieniło. Ale fajnie tak jest. Może to jest dlatego, że jest gorąco i lato, ale jest tak cicho, tak spokojnie, ale nie to, że nic się nie dzieje i tak dalej, tylko jest tak, nie wiem, jest taka miła atmosfera. Miła atmosfera, bardzo to. Może to ci ludzie ze Streetwise Collective taką tworzą. Też, Dobra, tak. trzeba przestać im słodzić, bo się... Nie, to wszystko dzięki Streetwise. Wszystko, oczywiście, że tak. Okej, dobra. A powiedz mi, bo nie da się ukryć, że jesteś założycielką kolektywu kobiecego we Francji. Tak. Skąd pomysł? Dlaczego? I czy aż tyle was tam jest? A w ogóle to są dziewczyny z Francji, czy to jest po prostu... Dobra, jest... mów. Wszystko ci powiem. Jest nas trochę więcej niż 200 w tym momencie, ale co tydzień są nowe. No bo jest dużo kobiet, które robią street. To są osoby z Francji, mówię kobiety z Francji, to znaczy albo francuskie, albo kobiety mieszkające we Francji, ale jest też trochę Francuzek, które mieszkają za granicą. Jest jedna z Nowego Jorku, jedna z Londynu, jedna z Niemiec, jedna... Także, ale takim głównym punktem jest to, że wszystkie mówimy po francusku.
To jest kolektyw dla wszystkich, także są profile, które są już bardzo w tym street nawet zafiksowane, znane i tak dalej. I są też, które zaczynają i które się uczą. I takie wsparcie, nie? Dla początkujących też. Tak, jak najbardziej. Bo to w sumie to jest to, o co też chodzi, nie? O to wsparcie i o to, żeby się dobrze razem wspierać. Uzupełniać, jasne. A powiedz mi, założenia takiego kolektywu, to jakieś, nie wiem, robicie wspólne wystawy, fotowalki? To znaczy tak, my jesteśmy świeże, Okej. bo mamy niecałe 8 miesięcy. Jak na razie robimy fotowalki, robimy analizy zdjęć, najczęściej na Zoom, bo jest jak są kobiety z różnych miejsc, trzeba na Zoom. Robimy fotowalki, to się zbieramy głównie w Paryżu, bo najwięcej jest nas w Paryżu, ale zbieramy się też w innych miejscach. Niedawno ja na przykład pojechałam do Niemiec z paroma dziewczynami, zobaczyłyśmy się z inną, która jest w Niemczech, albo jak dziewczyny się organizują na południu Francji, czy coś takiego. Czyli robimy fotowalki, robimy analizę, mamy profil, na którym dużo publikujemy. Tak, to prawda. Przynajmniej staramy się dużo prowadzić, ale wydaje mi się, że dużo publikujemy. Dużo jest. Tak, przynajmniej 3 razy w tygodniu, ale częściej więcej. I dodatkowo do tego robimy, już teraz będziemy mieć coraz więcej takich workshopów, ale takich darmowych. Także to nie jest, że to jest jakiś biznes i robimy płatne kwestie. Czyli robicie i tak to po prostu dalej, z miłości, z pasji do fotografii. Tak. Super. Dla tych, które są silniejsze albo dłużej to robią, po prostu dzięki temu możemy wymieniać punkty widzenia i tak dalej. Dla tych, które są świeże, no to po prostu uczą się w ten sposób. Super. I analizy jak robimy, to w sumie w ten sam sposób. Przygotowujemy w tym momencie naszą pierwszą wystawę. Przygotowujemy naszą pierwszą wystawę, która będzie w Nice. Przygotowujemy książkę. To po niecałym roku już. Przygotowujemy dużo rzeczy, także Fajnie, teoretycznie będziesz mógł zobaczyć nowe rzeczy. Za kilka miesięcy będziemy mieć nowe rzeczy. Mamy jeszcze taki jeden duży projekt, ale na razie jeszcze nie mogę. Tak jest. Ale taki fajny. Dobrze, domyślam się. Okej, to pogadaliśmy sobie o Francji, to pogadajmy sobie o tobie, chociaż Francja to też ty. Francja to też ty. Dlaczego ta fotografia uliczna w ogóle? Pamiętasz jakieś początki, coś? Czemu stwierdziłaś, że chyba będę uprawiać ten gatunek? Ja mam pierwszy aparat od komunii. I od komunii robię zdjęcia, ale nie street. I street tak zaczęłam, nie wiedząc, że robię street, jak podróżowałam. Bo często robiłam takie zdjęcia, które nie byłyby dzisiaj w takiej kategorii podróży, tylko byłyby w kategorii street już, okej. No. No tak, to tam się zmieniły te kategorie teraz na przestrzeni lat. Tak. No ale teoretycznie więc zaczęłam street w podróżach i robiłam tylko street w podróżach, tylko i wyłącznie. I jak zaczęłam do tego podchodzić bardziej poważnie, bo zrobiłam sobie taką dwumiesięczną formację w takiej szkole, która się nazywa Gobelin w Paris i w Paryżu. Wierzę na słowo. I jak mówię, refleksyjnie mówię w Paris, ale to w Paryżu.
I zaczęłam tak bardziej myśleć o tym, co chcę robić i dlaczego. I głównie chciałam robić reportaż, ale zorientowałam się, że jednak ten street nie pociąga i to chcę robić. I zaczęłam dużo odbić i robiłam dużo odbić i potem przyszłam na portret. Okej. Także zaczęłam od odbić, potem przeszłam na portret i odbicia. Ale portret uliczny czy studyjny? Uliczny. Dobra. Tak, wszystko w kategorii Okej. styl, nie? Czyli zaczęłam na odbicia, potem portret i potem zaczęłam wszystko testować. Takie sobie robiłam miesiące, że taki miesiąc testuję. Czy to było takie szukanie siebie na tej ulicy? Takie szukanie siebie i szukanie swojego stylu, a jednocześnie taka samouka, nie? Bo chciałam też zobaczyć, jak się wszystko robi, jak, nie? No i taka jest moja mniej więcej historia. Super. Historia ze street. I bardzo się cieszę, miałam miesiące ciężkie, na przykład miałam takie miesiące, że jak sobie dałam jakiś temat do zrobienia, to myślałam, że padnę. Ale dzięki temu teraz co lubię robić, to że mogę chodzić i wymyślić, co chcę w każdym momencie i na przykład zrobię portret, potem zrobię odbicie, potem zrobię coś, plan taki... Bo wszystko przeszłaś, nie? To może się teraz tak przestawić. I to nie jest tak, że wszystko umiem, nie? Bo głupia osoba tylko by tak coś powiedziała, nie? Ale troszeczkę wszystko umiem, nie? Całe życie człowiek się uczy. Okej. No i wszystko ci sprawia frajdę, nie? I wszystko mi sprawia, i wszystko mi sprawia frajdę. Nie robisz niczego na siłę, tylko po prostu robisz to, co w danym momencie czujesz, nie? Dokładnie. Także dałam sobie taką możliwość właśnie, że to nie jest tak, że ja robię portrety, więc wychodzę i będę robić portrety i idę i jak widzę to mam ochotę zrobić to. Jak widzę to mam ochotę zrobić to. Dobra. A coś więcej, co cię na przykład triggeruje do naciśnięcia spustu migawki, nie? Że to cię zachęca, że kurde, to będzie kadr, nie? Klasyczne pytanie, ale zawsze trudne. Musi być. Przechodziłam, odbicie zawsze. Odbicia zawsze. Zawsze. Okay. Zawsze. To nie ma tak, że jak mam jakieś fajne odbicie, to nie zrobię. Jest niemożliwe w ogóle. Czyli szyby są cały czas obserwowane. No, teraz jestem z tobą, więc nie, ale szyby są cały czas obserwowane. Tak. Także odbicia zawsze. Portret dużo mniej niż kiedyś. Dużo bardziej światło teraz. Czyli może głównie teraz odbicia i światło i zawsze natura ludzka. Ale mniej w kwestii portretu, tylko teraz raczej szeroko i Jakiś wieloplan nawet? Jakiś wieloplan, nie, no to wieloplan, każdy chce wieloplan, nie, ale jeśli może być wieloplan, to wieloplan. Jak się mi uda wieloplan, to jest każdy super. to kocha, no, nie? Tak, wiesz, kto nie może nie lubić wieloplanu, nie? Jeszcze fajnie poukładany Wszyscy byśmy wieloplan, chcieli być Alex Webb, nie? Ale nikt z nas nie będzie. No. I to właśnie, okej. Będzie, ale no też z drugiej strony Alex Webb nigdy nie byłby nigdym z nas, więc z drugiej strony tak. No właśnie, Ale- a jak na przykład, zmienimy trochę temat, No. przerwę ci, sorry. Jak myślisz, że właśnie, że strasznie tak Alex Webujemy tą ulicę, że każdy chce być tym Alexem Webem, że każdy go naśladuje i każdemu to wychodzi tak strasznie ułomnie i słabo. Według mnie I zamiast znaleźć jakiś właśnie swój styl, nie fiksować się na tym Aleksie Webie, który był wielki i robił to genialnie, to znajdź swój styl i rób to po swojemu, a nie próbuj być na siłę nim, nie? Tak. Raz tak. Dwa. Zrobić wieloplan jest bardzo trudno. Tak. Także trzeba być bardzo krytycznym w stosunku do siebie, jak się robi wieloplan. Także bardzo krytyczny. Jak ci mówiłam, że jak zrobiłam sobie taki miesiąc wieloplan, to myślałam, że umrę na końcu, nie? Bo wszystko było do śmietnika. Tak. Także trzeba być bardzo krytycznym w stosunku do siebie i problem z wieloplanem
To jest też tak, że dużo ludzi myśli, że ten wieloplan to się tak tylko zrobi, bo będzie sytuacja. Wieloplan się komponuje. Wieloplan się komponuje. Tak. Czasami jest sytuacja, że to kurde wyjdzie tak, nie? I ty Oczywiście, ale musisz to nie jest tak, że coś tam zobaczysz i zrobisz. To jest w ogóle bardzo rzadko ci wyjdzie wieloplan tylko dlatego, Tak, że że coś akurat, zobaczysz tak, i podniesiesz, tak, nie? tak. Wieloplan musisz komponować. Ja jak robię wieloplany i teraz już po czasie, ze założenia, że od czasu do czasu mi się coś tam udaje, nie? To ja czekam na mój wieloplan, nie? To Ale jest już tak, na że przykład- mam jakiś pomysł, mam jakieś postacie, Już na przykład, mam jakieś takie pionki, nie? Już musi być kilka pionków i potem czekam na te dodatkowe pionki, nie? dokładnie To nie jest tak, że coś tam mam. Tak, to jest prawda. To jest wieloplan to jest dużo pracy. To jest No i dużo bardzo dobrze pracy wyćwiczone wieloplan. oko. Bardzo dobrze wyćwiczone oko, dużo pracy, dużo czasu, a jak fajnie tak To teraz jeżdżę od czasu do czasu. wyglądał na zewnątrz. Przykro mi, stracisz dzisiaj dużo kadrów. To jest tak, jak było w tym ostatnim filmie. Jak on się nazywa? Wes Anderson. To nie widziałeś? Widziałeś? Nie, nie. Widziałem. Jest w tym filmie w Asteroid City jest fotograf, Aha. który czeka na takiego, nie wiem czy to jest wilk czy tygrys, jakieś zwierzę, którego prawie nigdy nikt nie widzi i prawie żaden fotograf nigdy go nie fotografował. I w końcu widzi w kadrze i ten wilk czy tygrys, czy nie wiem kto, nie wiem jakie zwierzę, patrzy oko w oko. No i on nie robi zdjęcia. Także wiesz, widziałam. Moje oko widziało. Robisz zdjęcia oczami? Cały czas. Cały czas, nie? Okej, ale wróćmy do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli od triggerków, nie? A, triggerki. Tak. Czyli odbicia, tak? Cienie i światło, tak? Jakaś ludzka natura bardziej, no, jeśli może być, to wieloplanowa. Kolory. Moje oko jest cały czas, widzisz, tam mam pomarańczową Już walizkę. szukasz czegoś, żeby dołożyć. Tutaj mam żółte, tam mam żółte, tutaj mam też żółte. No jakby wszyscy byli w jednym miejscu, to było fajnie, nie? Tak, ale to tak nie jest, to tak niestety się Czasami- nie robi. czasami się jest. oczywiście, ale właśnie to trzeba być Czasami- czujnym. Trzeba czasami być jest, czujny, no. trzeba być wrażliwym na to, I nie? cały czas moje oko wszystkie kolory wypatruje. I może po odbiciach najbardziej kolory. Kolory, super, No. super. Okej, a powiedz mi ile lat w branży fotograficzno-ulicznej? Tak jakbyś, wiesz... no- Niedługo. Niedługo. Jestem raczej świeża, to tak po 2 lata, niecałe 2 lata. Okej. Tak, nie 5 minut, ale niedługo. Dobra, ale widzisz już progres? Właśnie jakiś taki na temat właśnie twojego oka, na temat twojej wrażliwości? No po tym najpierw sobie zrobiwszystko tą formację dwumiesięczną, która była tak raczej intensywna. Bo jak zaczynałam, to nie wszystko umiałam technicznie, wiesz, też nie wszystko, znowu ten sam wszystkiego nie można umieć i tak, ale bardzo dużo nie umiałam technicznie, więc zrobiłam sobie tą formację, a potem przez cały rok wszystko sobie o tą formację robiłam. I tak jak mówiliśmy, więc przez ten rok dużo widziałam progresu, no bo bardzo dużo się starałam pracować, nie? I teraz jestem w takim momencie, że bardzo mało robię portretów. Mimo że dużo zaczęłam robić na początku portretów, teraz praktycznie nie robię portretów i jestem w takim miejscu, że nie chcę tylko opowiadać tego, co widzę, tylko chcę opowiadać jednocześnie to, co widzę i to, co wymyślę. Także chcę najczęściej teraz robić takie zdjęcia, w którym ja też daję swój jakiś jakąś tam artystyczną wizję. No.
jeśli mam jakiś temat, który mnie interesuje przed sobą, to też jest moją pracą, żeby ten temat jakoś specyficznie pokazać. To nie jest tylko tak, że udokumentuję. Okej. Dobra, chciałem jeszcze jeden temat poruszyć. Już mieliśmy nie rozmawiać o Francji, ale zapomniałem jeden temat poruszyć francuski, więc porozmawiamy sobie jeszcze. Nie chciałbym romantyzować tej Francji, tego Paryża, ale powiedz mi, czy to jest fotogeniczne miasto? Bo mi się tak kojarzy z taką jakąś elegancją, klasą. We Czy cały czas tak Francji jest? możesz robić bardzo dużo rzeczy. To znaczy, jeśli chcesz robić tą taką Francję klasyczną i tą taką z filmów i z pocztówek i tak dalej, Jeszcze to czarno-białą, możesz. to już w ogóle. To już w ogóle, ale na serio możesz. Bo wystarczy być w dobrym miejscu i mieć kogoś w kapeluszu albo coś takiego, nie? Na serio nie ma problemu. Okej, no właśnie. I ja nie jestem z tego typu raczej, nie? I ja wolę fotografować tą Francję, która jest teraz taka prawdziwa, szczególnie Paryż. Ja może nie jestem nie jeżdżę po całej Francji, jestem głównie w Paryżu, ale wolę fotografować ten Paryż taki prawdziwy. I ten Paryż prawdziwy jest też bardzo fotogeniczny. Bo ja co lubię najbardziej, jeśli fotografuję Paryż, taki Paryż, zresztą mam taką serię, a zaraz miałam ją wrzucić na internet, to pewnie ją wrzucę niedługo. Pokażemy, tak. Ja mam taką serię o Paryżu, taki mój Paryż. I co lubię najbardziej, to pokazać w jednym zdjęciu te dwa Paryże. Tak, dla Paryż. O, jest w ogóle, wow. Co jest oczywiście nie mam takich zdjęć co 5 minut, nie? Ale to lubię najbardziej. Okej, super. Bo to jest w sumie ten Paryż, nie? Jest ten cały, te budynki są, które były od dawna i to się nie zmienia, szczególnie, że Paryż w większości jest chroniony. Budynki są dziedzictwem narodowym, więc nic nie możesz dotykać. Także wszystko to zostaje i cały czas jest. Jest dużo ludzi, którzy jeszcze się ubierają i tak jak z filmów, nie? I są te tarasy z kawą i jest to i tamto i tak dalej. A z drugiej strony jest też ten Paryż nowoczesny, jest Paryż multikulturalny, są kolory i kolory w ubraniach i ja lubię to wszystko mieszać. Super. Ale jak ktoś by chciał szukać takiego Paryża, jak z pocztówki, z filmu, to bez problemu. Okej. Pięknie. Jakbym to robił, to nie byłoby to jakieś wielkie zakłamanie Paryża, no bo to cały czas tam jest, cały czas to egzystuje, nie? Jakbyś to robił? A to już chciałeś mieć kwestię jest bardziej skomplikowane. Jakbyś to robił, to trochę tak jakbyś ukrywał resztę. Okej, właśnie o to mi chodziło. I wiesz, od razu się zastanawiasz, dlaczego ukrywasz resztę. Gdzie jest problem z tą resztą, No właśnie, nie? no Także wiesz, to jest duża ta kwestia. Są ludzie, którzy tak robią. Domyślam się. No i właśnie teraz widzisz, i na przykład byśmy teraz to, co kiedyś Michu poruszył tutaj taki temat, że czego fotografowie nie pokazują na przykład, nie? Czego nie pokazywali ci wielcy fotografowie na zdjęciach, nie? I na przykład tak jakbyśmy teraz pojechali do tej Francji twojej, byśmy sobie tam robili ten piękny Paryż, kiedy jeszcze zdjęcia by ujrzały światło dzienne właśnie za 100 lat i mówili, kurde, jak tam było pięknie. I na przykład co było też takiego, wiesz, co ci wielcy ukrywali, nie? Czego nie pokazywali na przykład, nie? Ciekawe, czy było coś takiego? Że... Ja nie wychodzę z założenia, że osobiście, nie? Nie wychodzę z założenia, że coś jest B, nie? Ja lubię wszystko. Dokładnie. Ja lubię wszystko. Jeśli czegoś nie pokazuję, to ja mam takie bardzo małe kwestie, których nie pokazuję, ale nie pokazuję ludzi, którzy są na ulicy, bo nie mają Bezdomny. Tak. Bezdomni, ludzie, którzy są pod wpływem czegoś. I tak dalej i po prostu są, ale nie wiedzą co robią i nie mają gdzie indziej iść i tak dalej. I to jest mój limit.
Etyka. etyka. I ludzie, którzy najwyraźniej nie mają papierów. Okej. Bo jest jeszcze, wiesz, w Paryżu jest sporo osób, które nie mają papierów tak. mniej, bo ktoś by ich rozpoznał i by była policja, bo raczej to by się nie stało, ale też tak, bo oni nie będą się czuli, wiesz... Oni nie wiedzą, skąd ty jesteś z tym Tak. aparatem, no tak naprawdę. Dokładnie. I dlaczego ja zrobiłem Ale to i to są 3 kwestie, ale według mnie to są bardzo małe kwestie, tak w całym obrazie tego wszystkiego, co można zrobić. Reszta, ja uważam, że nic jest do nieukrycia. Bo po co? Po co, nie? Dokładnie. I natura ludzka jest najczęściej piękna i tak, bo jest naturą ludzką. I jest piękna, i jest fajna, Tak. i jest emocjonalna, Tak. i jest... to jest natura ludzka. Albo jeszcze, nie wiem, na przykład przez 2 lata cały Paryż, wszędzie były dziury wszędzie i wszędzie były prace i tak dalej do olimpiady. No i tak. to... Teoretycznie to nie był w wielu miejscach ten Paryż, bo to nie był taki ładny Paryż, nie? No ale to jest życie. Dokładnie. I musimy pamiętać o tym, co jest esencją fotografii ulicznej. Prawda. I my tą prawdę powinniśmy pokazywać, a nie tylko pokazywać to, co jest ładne i właśnie kolorowe i cukierkowe, tylko pokazywać tak, jak naprawdę ta ulica wygląda, nie? Tutaj dochodzimy do kwestii, co to znaczy ładne. Właśnie. I jest na przykład dużo ludzi, którzy, i to jest najczęściej to nie jest też kwestia wyboru dla tych ludzi, tylko są tak zakodowani, ponieważ się nie zastanowili nad tym swoim kodem, więc to robią tylko tak. Jest bardzo dużo na przykład ludzi, którzy robią Paryż i na zdjęciach będą tylko biali ludzie. No Tylko właśnie. biali ludzie. No właśnie. To nie jest Paryż. To nie jest. Domyślam się, dokładnie. To nie jest absolutnie Paryż. To znaczy w Paryżu masz ludzi, którzy mieszkają od generacji i generacji i którzy są z imigracji i to jest Paryż i oni są częścią Paryża i to jest życie i to jest ten piękny Paryż. Ten Paryż, w którym ja mieszkam, to jest ten Paryż. I jeśli się nie zastanowisz nad tym, znaczy niektórzy wybierają, po prostu to jest wybór, nie? Ale dla dużo ludzi to nie jest wybór, tylko po prostu się nie zastanawiają nad tym. Jeśli się nad tym nie zastanowisz, no to tak robisz zdjęcia tylko tych, którzy się wyglądają tak jak ty, bo jest... No i to jest taka cenzura... Taka filtr jakiś, nie? zaprogramowana Tak. nie? Ty masz jakiś tam filtr ustawiony Tak. czy nawet to, nie wiem, od małego czy ten i sobie wszystko filtrujesz przez ten i w taki sposób robisz zdjęcia, nie? Żeby to było tylko tak, jak ty chcesz, nie? Albo ludzie, którzy robią tylko portrety ludziom, którzy są ładni. Na przykład, nie? Albo ludzie, którzy robią tylko portrety ludziom, którzy mają jakieś, nie wiem, deformacje na twarzy, nie? Tak. No, okay. Takie ludzie sobie robią takie jakieś tunelinki cenzury i w ten sposób to jest takie oszukane. A to myślę, że to wszędzie się dzieje, nie? To nie tylko Francja pewnie, to raczej się dzieje na całym świecie, nie? Chcesz pokazać ten swój kraj w jakimś tam, jeżeli jesteś, wiesz, takim rodowitym, wiesz, takim z zasadami, to jest tylko Polska dla Polaków, Francja dla Francuzów. Polskę też można dokładnie tak dokładnie robić, tak. Nie? Dokładnie tak. I zrobisz syrenkę i zrobisz panią w ładnej sukience i koniec, Dokładnie. nie? Ja też lubię robić ładne zdjęcia, każdy lubi robić ładne zdjęcia, Ale nie tylko. ale ja też lubię ładne zrobić zdjęcia, na przykład mówiąc już o tej Francji, nie, w tym przypadku, ja lubię robić ładne zdjęcia tej Francji multikulturalnej, nie? Może możesz w ogóle udawać, że robisz. Dobra, udaję. Później ci pożyczę jakieś moje zdjęcie. Wrzucimy, że to twoje. Czym się charakteryzuje dla ciebie dobre zdjęcie? To jest trudne pytanie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No, widzę. Kiedy, że temperatura, tak będę narzekał na temperaturę. Nie, nawet będę teraz narzekać na trudne pytanie. Co to jest dobre zdjęcie? Dobre zdjęcie
No i tutaj wracamy do tej historii opowiadania. Dobre zdjęcie to takie, które mi coś opowiada. I niekoniecznie ja muszę się zgadzać z fotografem na 100%, co to opowiada, ale musi coś opowiadać. I tutaj wracamy też do tej kwestii, bo mówiliśmy o tych zdjęciach tego Paryża klasycznego, nie? No i co w końcu takie zdjęcie Paryża klasycznego ci opowiada, nie? Takie zdjęcie Paryża klasycznego, które robisz tak w 2024 Ten romantyzm, roku. takie romantyzowanie. Ten całe. romantyzm. Ja wolę mieć ten romantyzm taki bardziej nowoczesny, nie? Paryż, romantyzm, ale z kwestiami nowoczesności, bo to mi więcej opowiada, nie? Także co jest dobrym zdjęciem? Takie, które mi coś poopowiada, takie, w którym ja mogę coś sobie też... Takie, które mnie też inspiruje, nie? Inspiruje, które prowokuje to, że coś się w moim mózgu dzieje. W moim mózgu dzieje, w moim sercu się dzieje, że coś się dzieje. Zdjęcie tylko ładne to nie jest według mnie dobre zdjęcie, tak już jak już mówimy bardzo kategorycznie, tak. nie? Marzenie, fotograficzne miejsce? Meksyk. Meksyk. Bo kolory? Bo kultura? Bo kolory, bo kultura, bo Frida, bo to wszystko. Ale też, bo trochę niebezpiecznie. Ja tu z tych jestem. Właśnie z tych właśnie, tak. No tylko Praga u nas, tak? No, tak już wiemy, już tam jakieś pierwsze kroki poczynione, żeby wejść na warszawską Pragę, więc... No to właśnie możesz sam. Właśnie, właśnie, dobra, to jest też dobry motyw, bo z Anetą poruszałem, z Anetą, z którą dzisiaj się widziałaś. Tylko nie wiem właśnie jak to jest u was, bo u nas na przykład jest tak, żeśmy z Anetą doszli do wniosku, że dziewczyny mają jakoś łatwiej w tej street fotografii na zasadzie konfrontacji z ludźmi. Bo ona na przykład jak robi zdjęcia, to w ogóle jakby była, wiesz, jak miała pelerynę, niewidkę i podchodzi do człowieka, robi mu zdjęcie, wiesz, metr od jego twarzy, w ogóle tu nie ma, tu w ogóle nie ma Anety z aparatem. A my, faceci, jak podchodzimy, to od razu jest, wiesz, a dlaczego pan mi robi zdjęcie? Zauważyłaś coś takiego? Czasami mam tak. Szczególnie kiedy gram w turystkę albo, no wiesz, znasz No tak, te tak, całe, dokładnie, te wszystkie możliwości, nie? Albo jak gram w ustawienia aparatu. Nie, w ogóle nie wiem co robię, tak? Tak, co to w ogóle, jak to się to używa. Tak. Ale najczęściej, bo też tak wolę, najczęściej jestem bardzo widoczna. Bo co ja lubię, to czekać, jak się ktoś popatrzy. Okej. Jak czekasz, jak się ktoś popatrzy, no to trudno cię nie widzieć. I może faktycznie kobietom jest łatwiej, bo jesteśmy mniej widziane jako niebezpieczne. Z różnych punktów widzenia i fizycznie, nie? I psychologicznie jest mniej taki efekt, No że właśnie. co będzie nagrane i dlaczego i co z tym zrobimy i tak dalej. Ale ponieważ ja mam takie podejście, to ja mam jednak dużo historii. Okej. No tak, jak mówisz, że czekasz właśnie na ten spojrzenie. Czekam na ty, wiesz, tą taką mikrosekundę, zanim ktoś się zorientuje, nie? Taką prawdę w tych oczach, nie? tak. Najczęściej jak robię portrety, albo nawet jak robię taki portret skomponowany, bo ja tak dużo robię takich portretów z czymś jeszcze innym, to czekam. No, Czyli lubisz poczekać na kadry. czekać na Lubisz kadry. Ale bez przesady. Bez przesady. Znam ludzi, którzy są w stanie czekać, nie wiem, 40 minut albo nawet pół godziny bez przesady. Okej. To nie, Okej. to za długo. Nie masz ale tak, że traci dla ciebie ta scena moc? Już po prostu wychodzę z założenia, że nie będę miała i faktycznie scena traci moc i już mnie mniej to ekscytuje, bo już mi się po prostu nie chce, nie? Szczególnie jeśli jak czekam, no to będę czekać, nie wiem, bo tu mam coś tego w tym kolorze i chcę coś innego w tym kolorze i w końcu
nie wiem, 15 minut wychodzisz z założenia, że czy nawet to jest warte twojego czasu, nie? Bo tylko mieć coś w tym samym kolorze, no to w sumie po co? Jeśli możesz to zrobić szybko, Tak. no to dobrze, czemu nie? Faktycznie, nie? Ktoś ci przejdzie i będziesz miał coś fajnego. Ale żeby tak długo czekać, no to trzeba jednak, musi to być specjalne. A takie FOMO właśnie w momencie czekania, takie FOMO uciekających kadrów gdzieś tam z tyłu głowy, czy gdzieś indziej ci kadry uciekają. Ja mam z tym straszny problem. Najczęściej jednak to jest tak, że w momencie, w którym już odkadrujesz, już zmieniasz kadr, to w tym momencie masz to, co chciałeś. Dobra, a czego sobie życzysz jako fotografka? Fajne masz to pytanie. Czego sobie życzę jako fotografka? Dobrego światła, jak mam jakiś pomysł. Okej. A światła w głowie? Nie, dobrego światła Zastanego? takiego, nie, tak. Bo jak masz dodatkowe światło jeszcze, jak masz pomysł, to wtedy twoje zdjęcie raptem jest 10 razy lepsze. Także nie życzę sobie koniecznie, wiesz, żeby wpaść na jakieś momenty czy coś, no to wiesz, to jest życie, ale jak już tak czegoś życzysz, no to przynajmniej światło. Super. I robię zdjęcia, bo Bo nie mogę inaczej, bo bo nie wiem, jakbym żyła bez. jest to forma nałogu. Zupełnie, jak najbardziej. A jak najbardziej. Nie wiem, jakbym żyła w ogóle bez zdjęć, bez tej adrenaliny, bez tego momentu kreatywnego, bo malować nie umiem. Mogłabym ewentualnie robić co innego, ale jak wiesz, robiłam filmy i byłam w filmach, ale to wiesz, potrzeba jest dużo kasy i cała to jest maszyna i tak dalej i dużo nie kręcisz, nie? A zdjęcia możesz robić cały czas. Nie potrzeba nie wiadomo jak drugiego sprzętu, nie? Nie, absolutnie nie potrzeba. Nie potrzeba drogiego sprzętu. Ja mam jeden aparat i mam jeden obiektyw i Nie wystarczy. jest wystarczający zdecydowanie. Dobra, myślę, że tym akcentem zakończymy. Ja Ci życzę, żebyś cały czas sobie, wiesz, tam Dziękuję Ci miała tą bardzo. I zajawkę, miłość do tej I pasji. Tobie też Ci życzę nie tylko wielu Dziękuję. zdjęć, ale dużo super też wideo. Tak jest? Tak, bo bardzo fajnie reprezentujesz Street! polski street, Tak także jest. w ogóle Ci dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję za i, przyjęcie zaproszenia, że udało nam się złapać, pogadać troszeczkę. Tak. Zapraszam Was oczywiście na profil do Eli. Będzie wszystko w linkach na dole. Zapraszamy na kolektyw, którego jest założycielką. Zapraszamy na Streetwise Collective oczywiście. Zapraszamy do wspierania tego kanału poprzez kupowanie kawek wirtualnych albo Patronite'a, który jest od niedawna uruchomiony. Ja Ci dziękuję raz jeszcze. Mam nadzieję, Dziękuję że było to Ci fantastyczne. bardzo. Powiedz dziewczynom, że przychodziły. Fajnie będzie. Czy miałaś skrzyżowane palce? Nie, absolutnie. Powtarzam jeszcze raz, fajnie będzie. Dobra. Dzięki Ci raz jeszcze, zbijamy piątkę. Dzięki. Pa!